poprzez kopczyk. To jest najlepsze zabezpieczenie, kopczyk. I bardzo często z podobną sytuacją spotykacie się u siebie, kiedy macie wybudowany dom i po pracach budowlanych to podłoże wokół domu jest... O, i dzieje się takie coś. Takie coś. Okrywanie czymś takim bardzo często nie ma sensu, bo Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie. Dzisiaj obiecany odcinek o zabezpieczaniu młodych róż pnących na zimę. Dzisiaj w odcinku pokażę Wam dwie grupy róż. Róże o sztywnych pędach, tutaj tak jak mamy je tutaj, climbery, i za chwilę róże o wiotkich pędach. I powiem, w jaki sposób ja je zabezpieczam, tak, żeby jak najlepiej przetrwały zimę i żeby w przyszłym roku stworzyły ładne, duże okazy, które jak najbardziej porosną tą przestrzeń tutaj, tą ścianę. Stoimy przy różach, które były sadzone w maju tego roku jako sadzonki z gołego korzenia i powiem szczerze, nie urosły one tutaj tak, jak bym chciał. Zaraz Wam powiem dlaczego. W zasadzie w tym momencie mamy 3 sposoby, żeby w jakiś sposób zmusić te róże do wyrastania mocnych pędów na wiosnę w przyszłym roku. I o tych 3 sposobach powiemy sobie w filmie, który będzie wczesną wiosną. Dlatego, że w tym momencie najistotniejsza jest tylko jedna rzecz. Zrobić tak, żeby one jak najlepiej przezimowały. I tylko to się liczy. Może się zdarzyć tak, że jak przyjdzie duży mróz, że te wszystkie pędy, które tutaj urosły, one nam przemarzną. Wtedy musimy mieć pewność, że u samego dołu krzewu będą nieprzemarznięte pędy i z tych przyciętych, nieprzemarzniętych pędów róża nam odrośnie. Więc o to chodzi. Tu akurat są rośliny o pędach sztywnych, tak zwane climbery. I w zasadzie większość róż pnących, których macie w ogrodzie, to są właśnie tego typu climbery. Te sztywne pędy rosną, zobaczcie, prosto. One tutaj nie dotykały podpory, nie zostały przywiązane do tej kraty. Rosną troszkę jak róże parkowe. Nie wszystkie odmiany, ale sporo z nich. Tutaj, gdzie niektóre róże wytworzyły dłuższe pędy, no to widać, że te pędy zaczynają się już lekko odginać, pokładać i wtedy można już je zacząć przywiązywać. Ale tak jak mówię, tymi rzeczami będziemy się zajmować w przyszłym roku. W tym momencie chodzi tylko o to, żeby je zabezpieczyć. Jak się to zabezpiecza? W zasadzie jest kilka sposobów, bardziej pracochłonnych i mniej pracochłonnych. Ja osobiście preferuję te mniej pracochłonne. Nawet wtedy, kiedy one się wiążą z większym ryzykiem. I potem Wam pokażę ten mój sposób. Z tych bardziej pracochłonnych, takich powiedzmy bardziej pewnych, no to jest najlepszy sposób, polega na tym, że każdy pęd rozkładacie na ziemi, kulkujecie go i te pędy albo przykrywacie matami, albo rozsypujecie na nim jakiś kompost, korę, torf i te pędy wszystkie zimują sobie pod ziemią. Spadnie śnieg, przykryje je śniegiem, jest jeszcze lepiej. I to jest, można powiedzieć, najbardziej pewny sposób na to, żeby wszystkie pędy przezimowały. Inny sposób to jest taki, że okrywa się te rośliny, powiedzmy, matami, różnymi matami słomianymi lub jakimiś grubymi tkaninami typu włókniny, typu jakieś maty. Ważne jest to, żeby jeżeli to są tkaniny, żeby one były jasne, w kolorach jasnych, dlatego że z tamtej strony mamy południe i gdybyśmy to mieli ciemną tkaniną okryte, to w lutym, wtedy kiedy by przyświeciło słońce, tam by się robiło bardzo ciepło, a w nocy by temperatura bardzo nisko spadała. Ja raczej unikam zabezpieczania róż wszelkiego rodzaju tkaninami, dlatego że jest to bardzo, bardzo pracochłonne. Wiem, że wielu z Was to robi i podziwiam Waszą pracowitość. Ja uważam, że w tym momencie tym różom nie potrzeba takiej okrywy, dlatego że to nie są tak ładne pędy, tak mocne pędy, jak ja bym chciał. Liczę na to, że te mocne pędy wyrosną dopiero w przyszłym roku. Za chwilę pokażę Wam jeszcze inną grupę róż,
takich o wiotkich pędach. One wyglądają trochę inaczej i też pokażę, jakie problemy mogą się wiązać z tym, co chcę zrobić, czyli z tym okryciem. Ale zanim pokażę Wam samo okrywanie, to jeszcze chodźcie, pokażę Wam jedną rzecz. Tutaj rosną róże, które były posadzone w maju tego roku i one nie urosły tak, jak ja bym chciał, żeby urosły. Są mniejsze nawet od tych róż parkowych, które widzieliście na wcześniejszym filmie. Dlaczego tak się stało? Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że po prostu to podłoże, które tutaj jest, ono było mocno zdegradowane poprzez ciężki sprzęt, taki powiedzmy budowlany, koparki, które wyciągnęły tą jałowe podłoże, robiąc tutaj chodniki i zmieszały tą z górną warstwą gleby. Nawet teraz widać, że to podłoże nie jest takie jak uprawne podłoże, powiedzmy w polu. Ono jest bardziej zlewne. A co ciekawe, przez cały rok po tych pracach budowlanych, powiem szczerze, że nawet chwasty nie chciały na tej przestrzeni rosnąć. Tak po prostu było zdegradowane to podłoże. Będziemy starali się pomóc zrekultywować to podłoże, ale może to chwilę potrwać. Najładniejsze pędy, które tutaj wyrosły na niektórych odmianach, mają powiedzmy 1,5 metra wysokości. Ale większość pędów nie przekracza metra. Zobaczcie. Mamy posadzone po dwie rośliny z jednej odmiany. I widzimy, że jest różnica między odmianami, ale ogólnie rośliny są słabsze niż powinny być. A im bardziej przesuwamy się w tą stronę, tym one są słabsze. Najsłabsze są tutaj. I to mamy róże, które z natury bardzo mocno rosną. Tu mamy jasminę. Zobaczcie, jaka jest malutka. Ona przez cały sezon tutaj walczyła o przeżycie. Zarastała chwastami. Raz na jakiś czas żeśmy to po prostu przemotyczyli, ale głównym powodem jest to, że jest tutaj zmieszana jałowa gleba tam z głębi z 40 cm wyciągnięta na wierzch i w to jest posadzona roślina. I bardzo często z podobną sytuacją spotykacie się u siebie, kiedy macie wybudowany dom i po pracach budowlanych to podłoże wokół domu jest mocno zniszczone. Myśmy tutaj tego podłoża jakoś tak specjalnie nie przygotowali, nie mieliśmy na to czasu, chcieliśmy to szybko posadzić. I być może będziemy coś z tym podłożem robić w przyszłym sezonie. Zobaczymy. Najważniejsze jest to, że mamy małe rośliny i na ten moment możemy je tylko zabezpieczyć przed zimą. Nic innego nie zrobimy. O tym, jak postępować później z takimi roślinami, czy z większymi, będziemy mówić właśnie na wiosnę. Będziemy odpowiednio przycinać lub nie przycinać. Zobaczycie te rośliny. Teraz tak, jeżeli chcemy je zabezpieczyć na wiosnę, to ja preferuję zawsze, ale to zawsze zrobić kopczyk. Problem mój polega na tym, że mamy tutaj glinę. Tak jak z tej gliny jestem zadowolony, bo jest w zasadzie bardzo żyznym podłożem, tak tutaj mam z tego tytułu dwa problemy. Po pierwsze, ten ił spod spodu wyrzucony na wierzch nie jest tak urodzajny, jakbym chciał, a po drugie, wtedy, kiedy spadnie tutaj deszcz, to praktycznie robi się masło. Bardzo trudno jest to cokolwiek tutaj zrobić. Ja przed chwilą tutaj sobie to podłoże starałem się jakoś tam rozdrobnić po to, że jak będę robił kopczyk, żebym okrywał tą różę jak najbardziej, zobaczcie, takim rozdrobnionym podłożem. O, w ten sposób. Gdybym tego nie rozdrobnił, to po prostu robiłbym takie skiby, że najprawdopodobniej połamałbym te pędy, a zabezpieczenie przed zimą byłoby słabe. Widzicie te różne kolory. Trochę lepsza ziemia zmieszana z taką gorszą. Ta jaśniejsza to jest ta po prostu jałowe podłoże wyciągnięte gdzieś tam z głębi przez koparkę. I w zasadzie cała praca, całe staranie moje teraz na jesieni polega na tym,
żeby utworzyć takie kopczyki na tych wszystkich roślinach. Ja nie będę tego w żaden inny sposób zabezpieczał. Nie będę kładł tych pędów na ziemi. Z bardzo prostego powodu. Te rośliny są jeszcze za małe, żeby oni aż tak bardzo się starać. Nawet jeżeli to wszystko mi przemarznie, to, co przeżyje pod kopczykiem, będzie bazą do budowania mocnych pędów w przyszłym roku. Teraz mi się to robi bardzo dobrze. Fajnie to wszystko obsypuję, ale tylko dlatego, że to podłoże jest spulchnione. Za chwilę pójdziemy do innych róż i zobaczycie, jak trudno jest niespulchnioną ziemią zrobić takie kopczyki. Wszyscy, którzy macie lżejsze podłoże, takie bardziej piaszczyste w ogrodzie, nie macie tego problemu, dlatego że nawet wtedy, kiedy jesienią pada dużo deszczy i jest ogólnie mokro, to przepuszczalne, lekkie podłoże szybciej przesycha, łatwiej jest uzyskać taką rozdrobnioną strukturę, żeby to okryć. Tutaj stoimy przy różach z grupy Silhouetta. To są niewysokie ramblery od Cordesa, które będę chciał wykorzystać po to, żeby zrobić tutaj kwitnącą ścianę na tej siatce ogrodzeniowej. Tych odmian jest kilka. Mamy to posadzone tak, że 3 rośliny z jednej odmiany na jedno przęsło ogrodzenia. Wszystko było sadzone w maju tego roku. I tutaj już ziemia jest troszeczkę lepsza niż tam, co przed chwilą byliśmy. Widać, że te rośliny, mimo że są to rośliny słabiej rosnące niż tamte climbery, ale już wytworzyły, może nie długie, ale sam krzew jest mocny, tych pędów jest dużo, tak? I tutaj też zabezpieczę je w ten sam sposób, czyli tylko kopczyk w miarę duży, dobrze zrobiony, a w przyszłym roku, jak ten kopczyk rozgarniemy, będziemy się zastanawiali, jak te rośliny prowadzić. Mówiłem Wam, że są 3 sposoby na to prowadzenie. Tu mamy 3 rośliny i jeszcze nie wiem, może będziemy robić tak, że każdą roślinę z tej samej odmiany potraktujemy inaczej, żeby zaobserwować, jakie w praktyce daje to efekty. Ale to na wiosnę. Zobaczcie, mówiłem Wam o tym, że ta glina wtedy, kiedy jest mokra, to jest bardzo trudna do tego, żeby uprawiać ją. Zobaczcie, co się dzieje. Wbijam tu motykę. O, i dzieje się takie coś. Takie coś. Okrywanie czymś takim bardzo często nie ma sensu, bo te bryły nie oblepią nam pędów, powstaną takie przestrzenie powietrzne, ten mróz tam potem wchodzi i uszkadza te pędy. Trzeba by robić wszystko, żeby tą ziemię jak najbardziej spulchnić. Jest to dosyć pracochłonne i nie zawsze te efekty są takie, jakbyśmy chcieli. Ja Wam pokażę za chwilę, czym sobie to spulchniłem tam, gdzie przed chwilą okrywałem. Ale jeżeli macie taką sytuację jak tu i nie jesteście w stanie, bo jest za mokro, nie jesteście w stanie rozdrobnić tej ziemi tak jak trzeba, to warto się zastanowić, czy ten kopczyk nie zrobić z czegoś innego. Może to być torf, może to być kompost, może to być kora. Dużo łatwiej tymi materiałami jest po prostu zrobić ładny kopczyk, niż męczyć się z takim masłem. O. Ja to spróbuję jeszcze łopatą zrobić, ale widzieliście, jak ładnie się tam przed chwilą okrywało tamte rośliny, a tutaj jest po prostu dramat. Mogę sobie jedynie te boki troszeczkę tutaj podsypać, ale w środek chciałbym wsypać miałką ziemię. W tym roku chciałem przetestować taki sposób właśnie, głównie po to, żeby o tej porze roku mieć miałką ziemię do robienia tych kopczyków, wypróbować taką małą glebogerzareczkę ręczną, akumulatorową. I nie jest to takie proste, jak myślałem, że będzie, ale zawsze jakiś efekt jest. Tak to wygląda.
I jeżeli mam już taką ziemię, to takie coś mogę wsypać tu w środek. I z tego zrobić ten kopczyk. Cały czas jest to bardzo, bardzo mokre, ale już przynajmniej nie mam po prostu takich skip dużych, tylko w miarę rozdrobnione podłoże. I w taki sposób będę to robił. Przed chwilą pokazywałem Wam małe ramblery z serii Silhouetta, a tutaj rosną bardzo podobne, jeśli chodzi o charakter wzrostu, też niskie ramblery, bardzo często wykorzystywane w dużych donicach na tarasach, niezbyt wysoko rosnące, długo kwitnące. Zobaczcie, że mają jeszcze kwiaty i charakter kwitnienia jest zupełnie inny niż Silhouetty. Tu mamy róże z grupy Starlet Rose, czyli Ewa, Lola, Lizzie, Carmen, tego typu odmiany. I też są posadzone w ten sposób, że są 3 rośliny na jedno przęsło. Zobaczymy, jak w przyszłym roku, jak mocno te rośliny w przyszłym roku rosną i czy stworzymy z tego taką fajną rzecz, jak mam w głowie, czyli kwitnący po prostu żywopłot, kwitnącą siatkę ogrodzeniową. Plusem jest to, że one mają wiotkie pędy. Łatwo będzie można to upinać, przypinać. Natomiast nie wiem, czy siła wzrostu jest wystarczająco duża, żebym miał dotąd fajnie zrobione kwitnące rośliny. Wcześniej tutaj posadzony był żywopłot z ligustru. To jest likwidowane i teraz w to miejsce chcę mieć kwitnącą ścianę. W przyszłym roku będziecie obserwować, czy te efekty będą zadowalające. Na koniec podsumowanie. Młode róże pnące, bez względu na to, czy urosły Wam duże, czy urosły takie małe jak tu, najważniejsza rzecz to zabezpieczyć im nasadę krzewu, zabezpieczyć te pędy poprzez kopczyk. To jest najlepsze zabezpieczenie. Kopczyk, nawet jeżeli okrywacie górę jakimiś innymi materiałami, to kopczyk jest najważniejszą rzeczą. Najlepiej robić kopczyk z ziemi. Jeżeli tego nie możecie zrobić z jakiegoś powodu, to może być kora, może być torf, może być kompost. Wszystkie pozostałe rzeczy, cięcie, formowanie krzewu, zmuszanie go do rozkrzewiania czy do wypuszczania mocnych pędów, to wszystko zrobimy na wiosnę. Teraz tylko kopczyk. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w następnym filmie.